Cześć! Witajcie wielcy miłośnicy kompaktowych domów. Jarosław Koczyński z tej strony z Housemart. Jestem dzisiaj we Wrześni, w województwie wielkopolskim. Za moimi plecami fabryka polskiej firmy Dexpol, która zajmuje się produkcją impregnatów do drewna. Dzisiejszy odcinek będzie naprawdę bardzo ciekawy. Zobaczymy fabrykę, porozmawiamy z założycielem tej firmy i zaproszę Was na jedną z naszych budów, gdzie pokażę w praktyce zastosowanie właśnie tych impregnatów. Zapraszam do oglądania. Housemart. Jesteś u siebie. W naszych domach stawiamy przede wszystkim na jakość, ale żeby móc to robić, to trzeba otaczać się ludźmi, którzy mają takie samo podejście w biznesie jak my i czego Wy oczekujecie, drodzy widzowie. Dzisiaj zabrałem Was do Wrześni, gdzie działa firma Dexpol i spotkamy się dzisiaj z Sebastianem, który jest dyrektorem handlowym. Cześć Sebastian. Cześć, witam Cię Jarku, witam naszych widzów. Oraz z Pawłem, który jest założycielem tej firmy. Sebastian, trochę się nachwaliłem tutaj już we wstępie Waszej firmy. Opowiedz mi proszę, gdzie my się dzisiaj znajdujemy i co Wy tutaj robicie? Znajdujemy się w naszej fabryce we Wrześni. Firma Dexpol od ponad 30 lat produkuje impregnaty konstrukcyjne, miedziowe, impregnaty dekoracyjne, oleje do drewna, lazury. Zaczęliśmy od produkcji impregnatów dla przemysłu i na tym się skupialiśmy. Natomiast Wy, Jarku, w Housemarcie znacie nas bardziej z produktu Drewno Protector. No zdecydowanie. To jest impregnat, który stosujemy przy impregnacji elewacji naszych budynków, świerku skandynawskiego. Właśnie po to, żeby zabezpieczyć tą elewację na przykład przed działaniami promieni UV czy innymi zewnętrznymi czynnikami atmosferycznymi, żeby te domy, które budujemy naszym klientom, mogły posłużyć jak najwięcej. Ale klienci nasi bardzo często zadają nam jedno podstawowe pytanie. W przypadku impregnacji świerku skandynawskiego, to jak często trzeba taką elewację odmalowywać, jak często trzeba ponawiać tą impregnację? To wszystko zależy od warunków atmosferycznych, które działają na daną elewację. Natomiast najczęściej między 3 a 5-letnim okresem należy tę elewację odświeżyć. Okej, czyli mówię klientom tak jak ma być, bo też im powtarzam, między 3 a 5 lat, w zależności oczywiście od warunków atmosferycznych. Sebastian, a co jest za naszymi plecami? Co Wy tutaj robicie? Znajdujemy się właśnie przy linii produkcyjnej, gdzie produkowane są impregnaty do drewna konstrukcyjnego właśnie pod marką Drewno Protector. Widzimy tutaj etykieciarkę, w dalszej kolejności nalewarkę, następnie opakowania jadą sobie dalej do zakręcarki i później są przygotowywane do pakowania. Ile macie takich linii produkcyjnych? W tym momencie w naszym zakładzie pracuje 2 takie linie. Na tych liniach mogą być produkowane nasze produkty pod marką Drewno Protector, ale produkujemy również produkty pod innymi markami, które można spotkać w dużych sieciach handlowych. Okej, a powiedz mi, ile rocznie jesteście w stanie wyprodukować takich impregnatów? Rocznie jesteśmy w stanie wyprodukować nawet kilka milionów litrów. Wow, to naprawdę dużo. I Wasze produkty są dostępne w Polsce, ale również w innych krajach, czy skupiacie się tylko na naszym rynku tutaj rodzimym? Głównie skupiamy się na naszym rynku rodzinnym, ale również dostarczamy za granicę. Jarko, pokazałem Ci nasz zakład, nasze linie produkcyjne, a teraz chciałbym Ci pokazać miejsce, w którym opracowywane są nowe receptury. Zapraszam Cię do laboratorium. No to chodźmy. No, Sebastian, powiem Ci, że prawdziwe laboratorium. Co Wy tutaj robicie? Jako producent i jako firma chemiczna obowiązują nas bardzo wyśrubowane restrykcje, dlatego musimy praktycznie cały czas kontrolować i badać te produkty. Właśnie w tym momencie jest badanie nowego impregnatu, który wejdzie do produkcji. Tam, jak widzisz, dalej stoją odczynniki chemiczne, które są potrzebne do różnego rodzaju badań. Tam widzisz domki, co ciekawe,
które są właśnie pokrywane impregnatem przeciwogniowym. Będziemy je palić, to są domki testowe, które będą na testach używane, żeby nam pokazać, jak dany impregnat reaguje na działanie ognia. Dalej widzisz, są tworzone nowe kolory, nowa paleta barw, którą wdrożymy już w przyszłym roku. Sebastian, powiem Ci, że no, naprawdę bardzo mi się podoba to, w jaki sposób podchodzicie do całego biznesu i że cały czas badacie, rozwijacie się i robicie to nie tylko dlatego, że ścisłe normy polskie i unijne tego od Was wymagają, ale że chcecie jakby poszerzać tą gamę produktów, cały czas się polepszać, bo kto się nie uczy, ten staje w miejscu i się przestaje rozwijać, dlatego uważam, że ta część R&D każdego biznesu i Waszego również jest po prostu bardzo ważna. Ja Tobie bardzo dziękuję, że oprowadziłeś mnie po tej części produkcyjnej, ale pozwól, że teraz udam się do Pawła, do założyciela i porozmawiam z nim trochę o biznesie. Jak to wszystko się po prostu zaczęło i może ma dla mnie jakieś dobre rady. Świetnie. Super, to dziękuję Ci bardzo. Dzięki. Sebastian oprowadził nas po Waszej fabryce, pokazał nam linie produkcyjne, pokazał nam laboratorium, porozmawialiśmy o wielu produktach, które tutaj produkujecie, ale obiecałem naszym widzom, że porozmawiamy z Tobą jako założycielem troszeczkę o biznesie. I chciałbym Ci zadać pierwsze pytanie, takie bym powiedział standardowe, fundamentalne w mojej branży. Od czego to się zaczęło i skąd pomysł na dosyć nietypowy biznes, jakim jest produkcja impregnatów do drewna? I od kiedy jesteście na rynku? Tak, ja miałem to szczęście, że rodziłem się w miarę wcześnie i akurat już w miarę dojrzałym wieku nastąpił przełom w Polsce, czyli upadek komuny tak zwanej i nowy świat. I w tym momencie można było zacząć swoje przedsięwzięcia. Najpierw pracowałem w jakiejś zagranicznej firmie, która zajmowała się handlem chemikaliami. Dosyć sztywna, bym powiedział, firma i w efekcie stąd wywiodło się to, że postanowiłem wraz z małżonką tworzyć własną firmę i wprowadzić na rynek polskie produkty, które nie było w tamtej ofercie. I zaczęło się od takiego produktu produkowanego przez zakłady ziemniaczane w Luboniu, Dekstryna. I stąd wzięła się nazwa firmy Dexpol, Dekstryna Polska i to był nasz pierwszy produkt, który sprzedawaliśmy. I zaczęliśmy od impregnatu Firestop, który jest naszym takim sztandarowym produktem, aż do dzisiaj go produkujemy, no ale zwiększając potem co roku kolejne produkty, aż do tych kilkudziesięciu, które mamy dzisiaj. To, co powiedziałeś, było naprawdę inspirujące, bardzo ważne dla mnie i mam nadzieję dla widzów naszego kanału. Bardzo Ci dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę i do zobaczenia. W pierwszej części odcinka widzieliśmy, jak powstają impregnaty do drewna, a dzisiaj jesteśmy na naszej budowie. Jest z nami Karolina, która jest technologiem firmy Dexpol. Cześć Karolina. Na co zwrócić uwagę przy wyborze preparatu do zabezpieczenia drewna? W tym przypadku należy rozważyć przede wszystkim przeznaczenie drewna, które będziemy chcieli zabezpieczyć. Co ważne, należy również uwzględnić gatunek oraz właściwości i jakość, ponieważ niektóre gatunki drewna ulegają bardzo szybko biodegradacji, kiedy są narażone na działanie warunków atmosferycznych. Co ważne, trzeba też wziąć pod uwagę, czy nasz element będzie narażony na promieniowanie UV, które przyczynia się do powstawania nieestetycznych przebarwień na drewnie oraz przyspiesza proces niszczenia. Karolina, a jak to jest w przypadku świerku skandynawskiego? Jak Wasz impregnat z nim współpracuje? Tego rodzaju gatunek drewna może być z powodzeniem wykorzystywany do budowy różnego rodzaju elewacji, a w połączeniu z naszymi preparatami przeznaczonymi do zabezpieczenia drewna może służyć przez wiele lat. Przed czym chronią Wasze impregnaty?
Nasze preparaty do zabezpieczania drewna chronią przede wszystkim elementy drewniane przed powstawaniem różnego rodzaju grzybów oraz pleśni, ale także przed owadami technicznymi. Powiedz mi, jak to jest z tymi waszymi impregnatami? Czy ja, będąc klientem indywidualnym, mogę sobie pójść do typowego sklepu i sobie kupić taki wasz impregnat? Czy wasza oferta jest zarezerwowana tylko dla takich firm jak moja? Nasze preparaty dostępne są w marketach budowlanych w całej Polsce, natomiast w przypadku większych zamówień zapraszamy do siedziby naszej firmy. Karolina, a jak kłaść właściwie taki impregnat na deskę? Preparaty do zabezpieczania drewna nakładamy równomiernie, cienkimi warstwami, kierując pędzel wzdłuż włókien drewna. Podobnymi zasadami kierujemy się używając wałka, natomiast niektóre środki, takie jak na przykład nasz impregnat czy lakierobejca, można aplikować również natryskowo. Co ważne, we wszystkich przypadkach nie można dopuścić do gromadzenia się nadmiaru środka na powierzchni. Kolejne warstwy preparatu należy nakładać po wyschnięciu poprzedniej, aż do momentu uzyskania pożądanego efektu, jednak w większości przypadków zaleca się nałożenie przynajmniej 2. Karolina, a jakie powinny być prawidłowe warunki atmosferyczne, żeby móc taką deskę impregnować i ile ona powinna schnąć po takiej impregnacji? Bardzo dobre pytanie, ponieważ warunki otoczenia mają bardzo duży wpływ na czas schnięcia naszych preparatów. Dzisiejszy dzień jest idealny do wykonywania tego rodzaju prac. W takich warunkach preparaty wysychają zazwyczaj do kilku godzin. Karolina, to ja ci bardzo dziękuję, że nas odwiedziłaś i podzieliłaś się z nami merytoryczną wiedzą, a my nie tracimy czasu i po prostu bierzemy się za robotę. Dzięki. Dzięki. Wielcy miłośnicy kompaktowych domów. Elewacja jest wizytówką każdego budynku, a w tym przyznacie, że wygląda ona przepięknie. Zobaczyliście w tym odcinku, jak powstają impregnaty do drewna oraz w jaki sposób są w praktyce wykorzystywane. Jeżeli jesteście zainteresowani, ile taki dom kosztuje, wejdźcie na naszą stronę internetową housesmart.pl i znajdźcie model Mezzanine Smart 50. A jeśli jesteście zainteresowani impregnatami firmy Dexpol, to tutaj wyświetla Wam się ich adres strony internetowej. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się. Cześć! HouseSmart. Jesteś u siebie.